Cześć! Dzisiejszym tematem, czy też motywem przewodnim mojego filmiku będą rośliny okrywowe. Okrywowe lub też zadarniające, które mogą zastąpić trawnik. Tą rabatę już Wam kilka razy pokazywałem, chwaląc się moimi trzmielinami. Na dzień dzisiejszy te rośliny okrywowe zdominowały tą rabatę. Rośliny okrywowe, jak sama nazwa wskazuje, to takie rośliny, które skutecznie mogą nam zakryć jakieś niedoskonałości na naszym terenie. Zobaczcie, ja na tej rabacie mam bardzo dużo takiego starego drewna, które sobie tutaj przez lata magazynowałem, myśląc, że być może ono na coś mi się przyda. No, do tej pory jakoś nie wykorzystałem tego drewna, a ono w tej chwili stanowi taki stelaż dla tych moich roślin. Właściwie są to trzmieliny, 3 odmiany oraz barwinek variegata. Za chwilkę, pokrótce, spróbuję opowiedzieć Wam o każdej z tych roślin, no i sami zdecydujecie, czy są one fajną alternatywą dla trawnika. A ja dodam, że są to rośliny idealne. Nie trzeba przy nich nic robić. Pierwsza z moich roślin to taki barwinek variegata. Można z niego zrobić na przykład pstrokaty dywan. Zobaczcie, jakie śliczne ma liście, które na brzegach są kremowe. Dodatkowo wykształca takie przepiękne, 5-listkowe kwiatuszki, które nadadzą urokowi temu właśnie dywanowi, jeśli zechcemy sobie taki stworzyć. Tak wygląda taki przyrościk. Barwinek ten rośnie bardzo szybko. Zobaczcie zresztą na rabacie. Tak wygląda barwinek variegata w formie okrywającej, ponieważ pod nim są właśnie takie drewniane kłody, no i one tworzą taki stelaż, aby ten barwinek mógł się po nich piąć. Tutaj ostały się jeszcze 2 kwiatuszki. Całkiem niedawno było ich o wiele więcej. No i z tych kwiatuszków korzystały oczywiście pszczółki. Na tą chwilę ten dywanik jest kremowo-zielony. Tutaj graniczy z trzmieliną, o której za chwilkę Wam też opowiem w osobnym ujęciu. Widać wyraźnie, że barwinek i trzmielina konkurują ze sobą. No i muszę Wam powiedzieć, że w tej konkurencji wygrywa zdecydowanie barwinek, który tutaj rozrasta się no już niemal na połowie powierzchni tej całej rabaty. Tutaj gdzieniegdzie trzmielina próbuje się przedostawać, ale niestety przegrywa. No i czas na tą właśnie trzmielinę. Zobaczcie, tak ona wygląda. Zdecydowaną zaletą tej trzmieliny jest to, że jest ona zimozielona. Tutaj na górze macie świeże przyrosty, są one takie jaśniejsze. No a tutaj na dole takie już fajne listki zielone z domieszką koloru kremowego, który w tym przypadku jest w środku. Roślina rośnie troszkę wolniej od barwinka variegata, ale również potrafi stworzyć dywan. No to zobaczcie, jak ta trzmielina wygląda na rabacie. W tej chwili ona tutaj pokrywa kilka pni drzew. Gdybyście chcieli zobaczyć, jak ona wyglądała wcześniej, no to odsyłam do mojego poprzedniego filmu, który traktował o trzmielinach i wtedy wyglądało to zupełnie inaczej. Kolejna efektowna roślina, z której możemy sobie stworzyć zielony, no może właściwie w tym przypadku będzie to złoty dywanik, to
trzmielinka Emerald Gold. Zobaczcie, tutaj na górze świeże pędy, które są złociste z domieszką zielonego, a te starsze listki są takie, no powiedzmy, kremowo-zielone. Cała roślinka wygląda bardzo ładnie, a zobaczcie, jak prezentuje się na rabacie. Na rabacie aż oczy bolą od mnogości koloru złotego. Tutaj jeszcze nie do końca zakryła mi te wszystkie pnie drzew, ale już powolutku sobie tutaj wkracza na to terytorium. No i myślę, że w przyszłym sezonie zdominuje całkowicie tutaj tą przestrzeń. Ona sobie tutaj rośnie w takim delikatnym półcieniu. Tutaj jeszcze dalej się rozprzestrzeniła. No i muszę wam powiedzieć, że inne rośliny przy niej tutaj właściwie nie mają szans. Bardzo ładna jest ta trzmielina. No i teraz jeszcze jedno cudeńko, tym razem zielono-białe. To trzmielina Emerald Gaiety. Tutaj po lewej stronie ten całkowicie zielony egzemplarz to są młode przyrosty. Jak widać, one się nie przebarwiają na taki kolor biało-zielony, jak widać to tutaj. Ale z czasem oczywiście nabiorą takiego koloru. No dobrze, to zobaczmy, jak wygląda na rabacie. Na rabacie prezentuje się w taki sposób. Ma tutaj do towarzystwa taką kłodę z brzozy. Tutaj jakiś pojedynczy egzemplarz sobie wyrasta i zaraz będzie dominował tutaj w tym miejscu, gdzie są te drzewa. A tutaj widać tegoroczne młode przyrosty. No i powiedzcie, czyż one nie są piękne? Jeszcze raz zbliżenie na wszystkie 4 odmiany moich okrywowych roślin. No i myślę, że jeśli nie macie czasu na koszenie lub też wolicie coś innego zastępczego zamiast trawnika, to z powodzeniem możecie sobie wybrać którąś z tych roślin. Serdecznie polecam oraz dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!